Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować przepięknie za wzięcie udziału w mojej aukcji na rzecz powodzian. Z Irkiem postanowiliśmy, że te pieniądze pójdą tam na taką specjalną zbiórkę, która jest właśnie w Kłodzku. Irek ją znalazł. No i nie będziemy robili takich manewrów, że ja będę to przelewał jemu, on tam będzie coś kupował. Tam jest po prostu oficjalna miejska zbiórka, na którą pójdzie ta kasa. W momencie, jak kręcę ten odcinek, gitara jeszcze jest w sprzedaży, w sensie jeszcze się licytuje i jeszcze jest tak, że jest tam chyba 1125 zł, więc nie wiem za ile poszła, ale mega dziękuję osobie, która ją wylicytowała. Dlaczego o tym mówię na samym początku tego odcinka? Dlatego, że gitara z dzisiejszego odcinka, czyli gitara Arrow elektroakustyczna, którą chciałem Wam zaprezentować, również już jest do niej link w opisie odcinka i również już można sobie ją wylicytować na dokładnie tą samą aukcję po prostu, znaczy w sensie akcję, tak, nie aukcję, na tą samą akcję po prostu, czyli zbieramy na powodzian. Kto będzie sobie ją chciał kupić, ten pomoże po prostu tym ludziom. Gitara kosztuje mniej więcej 800 zł nowa. W tej kategorii cenowej oczywiście zaraz będziemy ją oceniać. Za ile pójdzie, zobaczymy. Jest to nowy instrument, który dostałem od firmy Lauda, która jest, że tak powiem, współtwórcą tego odcinka, która ma te gitary w dystrybucji i postanowiłem, że zamiast ja mam ją sobie trzymać dla siebie, to pójdzie dalej na tenże szczytny cel. Co my tutaj tak naprawdę mamy, przechodząc już do samej treści tego odcinka, no bo jeżeli ktoś to ogląda za pół roku, to miejmy nadzieję, że już skutki powodzi są usunięte i że nie musimy też robić zbiórek na żadne inne dziwne akcje, które natura bądź nie nam przysparza. Słuchajcie, mamy gitarę, którą można nazwać audytorium. Audytorium oznacza, że jest to takie duże body jumbo. To body jumbo tutaj ma wycięcie, które oczywiście ułatwia grę w tych wyższych pozycjach, ale jednak jest to instrument przeznaczony raczej dla początkujących graczy. Jego cena nie będzie powodowała tego, że sięgną po nią instrumentaliści, którzy już mają wyrobione skille na instrumencie, więc rozmawiamy o gitarze do 1000 zł, która kosztuje 800 zł i w tej kategorii jest to bardzo fajna propozycja. Jeżeli nie chcecie wydać kasy na gitarę, dużej kasy na gitarę i chcecie mieć po prostu przyzwoity instrument. W przypadku takich instrumentów oczywiście nie można specjalnie też wymagać tak naprawdę za dużo. W przypadku takich instrumentów nie możemy mieć, wiecie, wymagań, jakbyśmy kupowali Gibsona albo Martina albo cokolwiek takiego. Raczej po prostu patrzymy na to, czy ta gitara jest w miarę przyzwoita. W przypadku takich instrumentów również, no ja je na przykład oceniając w tym momencie, no to słuchajcie, to jest nowy instrument. Tak naprawdę powinniśmy za 5 lat do tego instrumentu wrócić i zobaczyć, co się z tym instrumentem stało, czy nie wygiął się gdzieś gryf, czy nie stały się tu jakieś dziwne, różne sytuacje. Z drugiej strony ja się śmieję, że nawet jeżeli taka gitara wytrzyma 3 do 5 lat, a potem się tak jakby zutylizuje, to jej koszt na przestrzeni tego wszystkiego jest tak mały, że radość, którą z takiego instrumentu będziemy otrzymywać, jest niewspółmierna do tej, powiedzmy, złotówki wydanej w ciągu 3 lat istnienia takiego instrumentu. To nie są oczywiście gitary Arrow, to nie są pierwsze instrumenty na rynku, które są tego typu instrumentami, że wiecie, że no wchodzimy sobie w jakąś tam sekcję takich gitar dla początkujących. Też mówię o tym dlatego, że na przykład ostatnio mieliśmy jakąś taką gitarę vintage, właśnie około chyba 5 czy 6-letnią, która już tak jakby taka akustyczna, może trochę miała więcej lat, nie jestem tego w stanie określić, no już się zutylizowała. Nie warto było w nią inwestować kasy, żeby ją odnowić. Lepiej byłoby sobie kupić nowy instrument, ale no za tą cenę tak naprawdę na 3 do 5 lat otrzymujemy coś, co nam pozwoli bardzo fajnie rozwinąć swoje talenty, bądź jeżeli już gramy na gitarze elektrycznej, a potrzebujemy gitarę akustyczną do jakiegoś małego projekciku, do jakichś tam swoich nagrywek, do rozwijania tej pasji w takim kierunku, że nie wiem, w domu sobie siedzimy i brakuje nam tej barwy gitary akustycznej, to również jest to po to instrument.
Ale, co jest bardzo ważne i co oczywiście nie wszystkim się musi w tej gitarze spodobać, w tej gitarze zastosowano komponent na podstrunicy i na mostku, który nazywa się Richlite. Jeżeli oglądacie uważnie moje filmy, to wiecie o tym, że taki Richlite na przykład wykorzystuje firma Roof Guitars w instrumentach, które kosztują okolice 3000 euro. Takie również materiały jak Richlite wykorzystywał swego czasu Gibson w customach, również na podstrunicę. Jest to bardzo wytrzymały, to jest co prawda sprasowany podobno papier, nie wiem jak to jest, ale to jest sprasowana żywica epoksydowa, ale jest to bardzo, bardzo wytrzymały materiał, który akurat w tej gitarze może pozwolić na to, że możemy się może trochę mniej martwić o stabilność tego gryfu po jakimś tam czasie, więc ja tak naprawdę uważam, że ten Richlite tutaj to jest dobre rozwiązanie. Gryf jest w tym momencie prościutki w tym instrumencie. Mankamentem takich instrumentów oczywiście po kilku latach i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, po kilku latach używania tych instrumentów w złych warunkach, bo to są tak, gitary na działkę, to są gitary do domu, gdzie nie mamy nawilżacza, to są gitary, które zabieramy ze sobą pod namiot, na wakacje, gramy na nim na plaży i tak dalej, więc to nie są warunki do tego, ażeby tą gitarę mieć. Oczywiście zawodowe instrumenty w postaci dobrze wysezonowanego drewna, długoletnio i tak dalej, takie po 12 000 wytrzymują tego typu rzeczy, chociaż też nie zawsze. No to tutaj musimy wziąć pod uwagę, że te warunki będą na tą gitarę wpływać. No i generalnie największym mankamentem instrumentów akustycznych tanich, czyli takich nawet do 2500 zł, jest to, że tutaj robi się tak zwana buła. Czyli na łączeniu gryfu z korpusem robi nam się wybrzuszenie, bo tutaj jest po prostu trochę mniej tego drewna, jest to tak bardziej, wiecie, osłabione, to jest tutaj. Tutaj co prawda to jest tak w ogóle, jak sobie wyczułam, to sobie to jest takie wzmocnione tam, kurde, tu jest taki klocek, więc ona tutaj wzmocniona. No w każdym razie z reguły jest to tak, że tutaj robi się nam taka buła, górka, która uniemożliwia ustawienie niskiej akcji strun i uniemożliwia granie. W tym momencie w tej gitarze jest bardzo przyzwoita, bardzo fajna akcja strun. W tym momencie progi tutaj w żadnej pozycji nic się nie dzieje złego. Posłuchajcie pierwszej próbki. Jest to gitara elektroakustyczna, więc używam oczywiście tego preampu. Pierwsza próbka będzie taka, że sobie kręcę na jednym patencie tutaj tymi gałeczkami. Co jest fajne, te gałeczki są takie, że można je sobie wcisnąć i w tym momencie się już nimi kręcić za bardzo. No da się, ale powiedzmy, że nie da się tego już tak w łatwy sposób sobie gdzieś tam zepsuć, bo one nam nie wystają, więc są takie fajne, wystające. Wszystkie nagrania, oprócz ostatniego nagrania w tym filmie, są zrobione po prostu tutaj z kabla, bez żadnej obróbki cieplnej i bez żadnego ulepszania tych nagrań, no ale kręcę tym preampem. Posłuchajcie, pierwsze nagranie.
Z ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o ten instrument, mamy do czynienia również tutaj ze świerkowym litym topem, czyli nie jest to świerkowa sklejka, tylko jest to jeden kawałek po prostu drewna. Boczki i tył są zrobione z jakiejś tam odmiany mahoniowca. Gryf natomiast zrobiony jest z drewna, które nazywa się okueme. Dodatkowo mamy całe tutaj wszystko obindingowane, więc to jest ta wersja Gold, to jest ta wersja taka troszkę bardziej dystyngowana, ładniejsza i rzeczywiście trzeba przyznać, że ten instrument zrobiony jest bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście również trzeba przyznać, że wymiana strun na nowe, chociażby fajne, dobre struny Elixira, bądź nawet struny Martina, bądź jakiekolwiek inne w ramach akcji ZUS oczywiście, pozwoli na to, że w tej gitarze będzie jeszcze fajniej, bo te fabryczne nie są jakieś tam super najszczęśliwsze. Ten Richlight oczywiście no nie nawilżamy go olejkiem cytrynowym, no bo on nic tutaj nie będzie nam wchłaniał, natomiast no warto byłoby go chociażby tam leciutko przy polerce progów jakąś tam wełenką tak troszkę przejechać, żeby troszeczkę wyczyścić go z tych takich pozostawień po polerowaniu tego korpusu. Gitara wykończona jest w macie, ale te progi tutaj nie są jakoś specjalnie takie, że wiecie, no że generalnie jest całkiem nieźle przygotowana do tego, żeby na niej grać, czyli nie jest to taki instrument, z którym na 1000% od razu musicie iść do serwisu gitarowego. Jest to instrument, z którym oczywiście warto iść do serwisu gitarowego, no bo zakładam, że jeżeli ktoś kupuje taką gitarę, to raczej się nie zna na instrumencie na tyle, żeby sobie go wyregulować i tak dalej, ale on już jest całkiem nieźle wyregulowany, ma całkiem przyjemnie nacięte siodełko, czyli tutaj nie powoduje tego, że się rozstraja gdzieś tam w pierwszych, w drugich pozycjach. Jest ładna, niska akcja strun. Ta akcja strun, szanowni państwo, jest całkiem zaskakująca, bo mamy 2,25, no powiedzmy 2,30 na strunie E6. Na gitarę akustyczną to jest bardzo ładny wynik. I mamy, szanowni państwo, 1,5, no takie 1,3 powiedzmy nawet, bym powiedział, na strunie E1. To jest bardzo ładny wynik. Jak słyszeliście, no ta gitara nie brzęczy nigdzie w żadnych tam pozycjach, więc jest całkiem nieźle. Oczywiście ten preamp nie należy do najlepszych na świecie, ale jego plusem w stosunku do konkurencji jest to, że mamy tą trójpasmową korekcję i możemy sobie tutaj dość konkretnie to wyregulować. No szkoda, że producent nie dał tutaj chromatycznego tunera. Tuner jest tylko i wyłącznie po prostu no taki jak wiecie, no jak już chcemy się obniżyć do dźwięku Ice na przykład, znaczy GIS, to już tak nie bardzo od GIS, od gitary nam to tutaj wyjdzie. Czyli po prostu jest taki, że tylko i wyłącznie łapie te dźwięki, które są strunami. Na początek wystarczy, zawsze sobie można też kupić klipsa później na główeczkę. Nic tutaj specjalnego, nie ma żadnych jakichś, wiecie, farfocli, jakiś nic takiego. No, całkiem niezły instrument, który biorąc do łapy, możemy wziąć pod uwagę to, że oczywiście idziemy z nim na jakieś serwisy, ale można na ten serwis iść na przykład po pół roku grania, po 3 miesiącach, czyli skatować te struny do imentu, kupić sobie nowy komplet strun i wtedy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wyciągnąć z niej co najlepsze. Oczywiście nie wiem, czy wszystkie te Arrowy takie są. Mam nadzieję, że tak jest. Zajrzyjcie do sklepów, w których można je po prostu kupić i nawet napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze wrażenie, więc jeżeli macie możliwość skonfrontowania tego, co ja wam tutaj mówię, z egzemplarzem tego instrumentu, no to idźcie, pamiętając, ile ta gitara kosztuje i do czego jest przeznaczona. Klucze, one się nie nazywają olejowe, tylko odlewane. Tak się powinno na nie mówić. Pozdrawiam. Generalnie nie było żadnych problemów z ich pracą, nie było problemów z tym, że one jakoś tam, wiecie, gdzieś przeskakują, gdzieś coś się tutaj złego dzieje. Siodełko również jest dobrze nacięte. Nie sądzę, ażeby ktokolwiek tą gitarę dla mnie jakoś specjalnie przygotowywał, ale mówię, sprawdźcie to i obadajcie 5 różnych innych Arrowów. Zresztą zaraz będą jeszcze 3, co prawda już akustyczne na kanale. Mnie się bardzo podoba główka w tym instrumencie. Bardzo ładna główka. No naprawdę postarali się z tym kształtem. Tutaj ten kształt jest bardzo fajny. To jest coś, co mi robi. Czekajcie, zrobimy tak. To jest coś, co mi robi ten kształt i ładnie to im wyszło. Posłuchajmy sobie drugiej próbki.
usłyszenia, folkpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę, bardzo dziękuję za każdą subskrypcję i bardzo dziękuję za każdy miły komentarz. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ten kanał się rozwija i dzięki którym ten kanał idzie do przodu, czyli moim wspaniałym patronom. Lista patronów jak zwykle na końcu odcinka, link do Patronite'a w opisie odcinka, link do metody jednorazowej w opisie odcinka lub po prostu prosta sytuacja, guzik wesprzyj, komentarz ze wsparciem na YouTubie. Mega wielki props. Jak wiecie, co miesiąc jest zabawa patronite'owa, w której do wygrania są różne ciekawe rzeczy. W tym miesiącu do zgarnięcia jest taka oto gitarka. Całkiem przyjemny, całkiem fajny Stratocasterowaty, który po prostu wyląduje u jednego z patronów. Sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne zniżki, sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne promki, zawsze można coś urwać i zawsze można zaoszczędzić. Staram się dla Was jak mogę, ażeby tego było jak najwięcej. Kiedy rozmawiam z jakimiś sponsorami, po prostu firmami dystrybucyjnymi, zawsze o Was myślę i zawsze chcę, żeby coś dali również dla Was. Zajrzyjcie na mojego Elixa, jak wiecie, wyprzedaję trochę sprzętu, można go kupić w całkiem niezłych cenach, w całkiem niezłym stanie, zawsze można się dogadać, sprawdźcie, co ja tam ciekawego mam. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi, dopieszczamy instrumenty, można przysłać instrument, można przywieźć instrument, wycena prac, wycena stanu, obejrzenie gitary, konsultacja na temat gitary jest u nas darmowa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ruszyła również wysyłka corocznych fantów dla patronów, dziękczynnych kostek, dziękczynnych limitowanych koszulek i wlepek. Spodziewajcie się, moi wspaniali patroni, paczuszki, która do Was przyjdzie pocztą bądź małego listu. Do końca października myślę, że powinno udać się wysłać już wszystko, a już wysłałem wszystkie zaległe nagrody, tak jak obiecywałem. Dziękuję za to, że jesteście naprawdę niesamowici. No dobra, już wiem, o co mi chodziło w tej próbce, którą przed chwileczką usłyszeliście. Chodziło mi o dynamikę tego instrumentu, czyli jak on gra, jeżeli gramy na nim troszeczkę lżej, jeżeli gramy na nim troszeczkę mocniej i jak słychać jest całkiem dynamiczny i całkiem odczytuje. To jest również równomierny, czyli wszystkie te struny są szczytywane, zbierane w równy sposób, więc generalnie tak samo gra też z tego pudła. Całkiem przyjemna gitarka na początek, wiecie, no mówię, no nie wymagamy tutaj nie wiadomo czego, nie? Gryfik, no może nie jest to Modern C, ale myślę, że będzie przyjemny dla początkującego. Obstawiam, że tu będzie tak trochę więcej niż 21 mm. Czekajcie, zobaczymy sobie. Obstawiam, że tutaj będzie jednak, no jest grubo, jest 23 mm, więc ten gryf trzeba byłoby do ręki sobie też przymierzyć, jeżeli oczywiście macie taką możliwość. 23 mm, 23 mm dosyć równomiernie sobie idzie, 23,2 i już tu w okolicach łączenia na samym końcu 23,9, dosyć równomiernie sobie rozłożony jest. On ma takiego, no jest taki, bliżej jest mu do takiego gibsonowskiego gryfu, nie tak oldschoolowego gibsonowskiego, ale no nie jest to takie nowoczesne Modern C. Posłuchajcie w tym momencie trzeciej próbki, oczywiście przepraszam z góry za to, że to ja gram na tej gitarze, a nie jakiś znakomity gitarzysta, wiecie, akustyczny, ale to nie jest gitara dla znakomitych gitarzystów akustycznych. Ja z gitarą akustyczną jestem na dosyć poważny bakier, nie da się ukryć, ale coś tam chyba można wywnioskować.
Szerokość tego gryfu, szanowni państwo, to 43 mm, rozstaw strun na siodełku 36 mm, w okolicach trzeciego progu mamy 45,6, w okolicach 7 mamy 49,5, w momencie, gdzie się łączy z korpusem, czyli w okolicach 14 progu mamy 54 mm i na samym końcu jest to 57, więc jest to już normalnej szerokości gryf, który nie będzie przysparzał problemów. Tą grubością też nie ma się co jakoś specjalnie przejmować. Myślę, że będzie dobrze. Oczywiście jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście sobie poszli i te gitarki ograli, znaleźli ją dla siebie we własnych rękach. Gitara generalnie tak, nie razi żadną górką, czyli nie syczy, nie przegina w górze. Nie ma też tego takiego przebasowionego, dziwacznego soundu w dole, czyli jest stonowana w tych dwóch pasmach. No i oczywiście też, jak mówiąc też o niej, jak gra z dechy, co zaraz usłyszycie, nie jest też jakoś specjalnie kartonowata. Jest taka stonowana, jest taka grzeczna do grania normalnego, całkiem głośna. Myślę, że zmiana strun spowoduje tutaj, że będzie jeszcze fajniej grała, jeszcze będzie głośniejsza, a już samą barwę, wiecie, no tego jak ona się wam nagrywa, to możecie zarówno skorygować tutaj oraz również później w tak zwanej postprodukcji. Ja tych nagrań nie korygowałem, więc słyszycie to, what you see is what you get. Więc posłuchajcie kolejnej próbki.
Zanim ostatnia próbka, czyli już taka próbka tutaj z deski, z pudła, to chciałem oczywiście podziękować wszystkim, którzy oglądają odcinki do końca. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. Chciałem podziękować wszystkim za komentarze. Chciałem podziękować za lajki. Chciałem podziękować za subskrypcje i za wszystko, co możecie dobrego zrobić dla takiego kogoś jak ja, tworzącego dla Was treści. Największe podziękowanie jak zwykle na końcu w odcinkach jest dla tych, którzy końcówki samochodowe kręcą i dla patronów kanału. Wspierać kanał można przez guzik wesprzyj pod odcinkiem na różne inne ciekawe sposoby. Czasami fundujecie również jakieś fanciory oraz przez system Patronite, który jest najwygodniejszy. Jest jeszcze system jednorazowych, małych wpłat. W opisie odcinka można go znaleźć. Jeżeli ktoś po prostu chce sobie wrzucić dyszkę raz na rok, zapraszam bardzo serdecznie. Albo nie wiem, 500 zł. 500 zł, a sam forsą sra. Z czego to jest cytat, to też możecie napisać oczywiście w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Przed Wami jeszcze ostatnie nagrania z tą gitarką. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tejże zacnej aukcji i w zacnej akcji pomocy powodzianom, jeżeli chodzi o tą gitarę. No i co? I do wtorku. Dziękuję bardzo za uwagę. Pa! Znowu na Wólczańskiej, bo wróciłem do lekcji do Konrada generalnie. No i proszę bardzo, człowiek przyjeżdża, wlepka cały czas wisi, także jest ok. Nie trzeba wlepiać nowej, ale Ford Probe, fajna rzecz, rzadziutka, na końcóweczkę samochodową, jak najbardziej się nadająca, rewelacyjna, piękny jest. Ford Probe zawsze był fajny, ta wielka szyba z tyłu, w ogóle ta trapezoidalna, taka szybka, zaokrąglona, no ładnie w ogóle, duże światła. Amerykański pas to też w ogóle jest dobre, nie? Amerykański pas zupełnie inaczej. Patrz, jak jest w ogóle lustereczko fajne, w jednym takim obłym kształcie. Ciężko urwać, ciężko też kupić, jak się urwie. Zamiennik. Tam trochę coś odłaziło, ale światełka, no tutaj by się LEDy przydało założyć, nie? Żeby nie musieć jeździć z takimi otworzonymi tymi światłami w dzień. Tutaj takie w ogóle przedpłuczenia na amortyzatory w blasze, to też jest dobre. Fajnie to się całkiem prezentujący jest samochodzik, kurde, Ford Probe ładny. Zawsze mi się podobały te auta. Szacuneczek wielki dla kogokolwiek tym jeździ, że jest to normalny wóz do daily, może nawet daily.